na pewno takie formy jak zupa pomidorowa, albo sok porzeczkowy, albo na przykład plastikowy pojemnik. Co to znaczy to owy i jak tego używamy? O to zapytacie. Ja już odpowiadam. Ta końcówka owy ma kilka funkcji, ale podstawową i główną jest to, że z rzeczownika, czyli co to jest, robi nam przymiotnik, czyli to, co odpowiada na pytanie jaki. Najczęściej używamy tego, kiedy chcemy powiedzieć o tym, z jakiego materiału coś jest zrobione, z jakiego materiału, z jakiego tworzywa, na przykład plastikowy pojemnik, na przykład aluminium, aluminiowa piersiówka, albo na przykład z kartonu i wtedy to jest kartonowe pudełko, czyli materiał będzie miał końcówkę owy, czyli karton, kartonowy, plastik, plastikowy, aluminium, aluminiowy, wszyscy wiemy, tak, porcelana, porcelanowy i tak dalej. Z tą końcówką owy możecie się też spotkać na przykład w kuchni albo w restauracji, dlatego że to jest nie tylko materiał, z którego coś robimy, ale też smak, czyli i jedno i drugie, na przykład zupa pomidorowa, lody waniliowe, albo dżem truskawkowy, albo na przykład ja wiem, czekolada orzechowa. Nie znalazłem dżemu, ale mam płyn do naczyń truskawkowy na przykład. I to też jest ta forma. Owy na końcu jest nam też potrzebne, kiedy chcemy powiedzieć o jakichś cechach albo właściwościach rzeczy i ludzi. Na przykład transakcja bezgotówkowa, albo kwas siarkowy, albo piła spalinowa. Jak już pewnie zauważyliście, mamy nie tylko formę owy, ale też owa i owe. Oczywiście to zależy od rodzaju. Dla rodzaju męskiego mamy owy, czyli patrzymy na słowo, które opisuje nasze słowo. Nie wiem, czy się nie zaplątałam. Czyli na przykład jak mamy dżem, rodzaj męski, truskawkowy, albo jogurt, rodzaj męski, waniliowy, albo na przykład, co mamy w rodzaju męskim? Co mamy w rodzaju męskim? Na przykład pojemnik plastikowy. Dziękuję. Czyli rzeczownik, rodzaj męski, przymiotnik plus owy. Kiedy mamy rodzaj żeński, dodajemy przymiotnik z końcówką owa. Na przykład zupa, rodzaj żeński, pomidorowa, ogórkowa, kalafiorowa, albo na przykład herbata, ziołowa, albo jabłkowa, albo cynamonowa, albo na przykład, ja wiem, czekolada orzechowa. Kiedy mamy rodzaj nijaki, zostaje nam jedna końcówka, owe, na przykład okno, rodzaj nijaki, plastikowe, albo pudełko kartonowe, albo na przykład, nie wiem, jajko czekoladowe i tak samo w liczbie mnogiej. Dla liczby mnogiej jest też owe, czyli na przykład lody owocowe, albo, nie wiem, pudełka plastikowe. Czyli jeśli mamy jakąś właściwość, smak, cechę albo materiał, z którego coś jest zrobione, końcówka owy, albo owa, albo owe, czyli kartonowy, plastikowy, metalowy, albo porzeczkowy, jagodowy, pomidorowy. Kiedy mamy rodzaj żeński owa,
na przykład orzechowa, truskawkowa albo porcelanowa. Kiedy mamy rodzaj nijaki albo liczbę mnogą, owe, na przykład owocowe, jabłkowe, czekoladowe, kartonowe, plastikowe. Na początku mówiłam, że końcówka owy może mieć kilka funkcji. Myślę, że z tymi innymi też możecie się spotkać, więc warto wiedzieć, że takie są. Owy dodajemy czasem właściwie to jest forma archaiczna, bardzo rzadko już tego używamy, ale możecie się spotkać z tymi formami, czyli w znaczeniu coś należy do kogoś. Na przykład Adamowy syn, albo co ja tu mam? Rany Chrystusowe, czyli coś jest czyjeś. Może też być owy w funkcji. Co się stało? To się nazywa jak? To jest... Grzegorzowa piersiówka. Grzegorzowa piersiówka, to właśnie chciałem powiedzieć. Zdarza się, że końcówka owy tworzy nam nazwę funkcji jakiejś osoby. Na przykład osoba, która pracuje na parkingu, to jest parkingowy, albo osoba, która nosi bagaże, to jest bagażowy. Wtedy to jest forma rzeczownika, dlatego to już jest historia na inny temat. Jako, że już jest koniec, to ja pozwolę sobie dokończyć moją piersióweczkę, co się będzie marnować. Po maluchu. Dobrze. Na zdrowie!